Wybór obsady do pierwszego akwarium to moment, w którym większość początkujących akwarystów nieświadomie decyduje o porażce lub sukcesie całego przedsięwzięcia. I teraz większość z Was zastanawia się, jaki to powód, w którym już na początku torpedujemy swój projekt. Niedoświadczeni akwaryści kierują się wyłącznie jaskrawymi kolorami ryb akwariowych zamiast ich fizjologią. Na zasadzie podobała mi się ta ryba, dlatego ją kupiłem. Wiele ryb sprzedawanych w słabych sklepach akwarystycznych jako łatwe to w rzeczywistości gatunki o bardzo wąskiej tolerancji na błędy w cyklu azotowym lub specyficznych wymaganiach dotyczących twardości wody, których amator nie jest w stanie zapewnić. Może teraz taki trochę mniej wyszukany przykład, ale kiedy pójdziesz do sklepu odzieżowego i zaczniesz coś przymierzać, każdy, w cudzysłowie profesjonalny sprzedawca, powie, że świetnie w tym wyglądasz. Różnica polega na tym, że jeżeli ubierzesz coś niewłaściwego, to po prostu koledzy w pracy będą się z ciebie śmiali. Jeżeli w sklepie akwarystycznym ktoś źle ci doradzi, to po prostu stawiasz na szale życie swoich ryb. Istnieje jednak grupa gatunków ryb akwariowych, które dzięki swojej ewolucyjnej plastyczności potrafią wybaczyć drobne wahania parametrów wody. Powiem więcej, nie dość, że są twarde, to jeszcze pozostaną niezwykle efektownymi mieszkańcami domowego ekosystemu. Zrozumienie, które ryby posiadają naturalne mechanizmy adaptacyjne, pozwoli uniknąć frustracji i przede wszystkim niepotrzebnego cierpienia zwierząt od pierwszego dnia wpuszczenia tych ryb do akwarium. Jeśli zastanawiasz się nad obsadą Twojego pierwszego akwarium, to właśnie ten film jest dla Ciebie. Zapraszam na ten film też bardziej doświadczone osoby, które w komentarzach podzielą się swoją opinią na ten temat. Aquascaping TV, zaczynamy! Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Zaczynając nasz ranking, nie sposób pominąć gupika Endlera. W przeciwieństwie do mocno pokrzyżowanych gupików hodowlanych, odmiana Endlera zachowała ogromną odporność genetyczną i wigor. Statystyki hodowlane pokazują, że ryby te radzą sobie w szerokim zakresie temperatur, od nawet 10 do 28 stopni Celsjusza, co czyni je idealnym do zbiorników, w którym system stabilizacji ciepła nie jest priorytetem. Kolejnym gatunkiem, który wydaje się dość odporny, jest pielęgniczka żółta, czyli Apistogramma borelli. Choć zazwyczaj pielęgniczki kojarzą się niedoświadczonym akwarystom z trudną hodowlą, ten konkretny gatunek z dorzecza Paragwaju wskazuje niesamowitą tolerancję na parametry wody. O ile zapewnimy jej odpowiednią liczbę kryjówek, ta ryba będzie czuła się w Twoim akwarium doskonale. Obserwacje i analizy behawioralne dowodzą, że ich opieka nad potomstwem jest jednym z najciekawszych zjawisk, jakie początkujący akwarysta może zaobserwować bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy o chemii wody. Bardzo zachęcam do posiadania pielęgniczek, szczególnie tej właśnie borelli, dlatego że uważam, że są bardzo inteligentnymi rybami. Samica, jeśli będzie prowadzać swoje młode, to nie ucieknie od Twojego palucha grubego, tylko po prostu będzie na niego się stroszyć. Są świetne, naprawdę polecam. Jeśli jesteś mało doświadczonym akwarystą i szukasz ryb, które wprowadzą do akwarium trochę ruchu i energii, to dań opręgowany jest bezkonkurencyjny. To ryba wręcz modelowo odporna, wykorzystywana w laboratoriach genetycznych na całym świecie właśnie ze względu na swoją niesamowitą przeżywalność i tempo regeneracji. Danio preferuje górne strefy wody i można nazwać tą rybę ławicową, chociaż pływa w luźnej ławicy.
co oznacza, że ich dobrostan zależy od liczebności grupy. Według mnie minimum 10 sztuk. Niestety danio to też często taka ryba pułapka, dlatego że jest bardzo odporna i na sobie przenosi do naszego akwarium bardzo dużo patogenów. Danio nieszczególnie sobie z tego coś robi, ale jeżeli masz inne ryby oprócz danio w tym akwarium, no to mogą zacząć się problemy. I teraz są dwie możliwości: albo dostaniecie tą rybę od naprawdę porządnego hodowcy, albo będziecie tą rybę hodować tylko wyłącznie w obrębie swojego gatunku. Według mnie równie ciekawym, ale często niedocenianym gatunkiem jest kardynałek chiński. Jest to ryba zimnolubna, co w praktyce oznacza, że w standardowych temperaturach pokojowych czuje się najlepiej i często nie wymaga dodatkowego grzania grzałką. Dowody z wieloletnich obserwacji wskazują, że kardynałki są niemal całkowicie odporne na większość powszechnych chorób pasożytniczych, ale pod warunkiem, że woda będzie dobrze natleniona. Ich obecność w zbiorniku to gwarancja dynamiki przy minimalnych kosztach eksploatacji technicznej akwarium. W środkowej części zbiornika idealnie odnajdzie się Rasbora klinowa. Jest to gatunek o bardzo spokojnym temperamencie, który świetnie czuje się w akwariach gęsto zarośniętych roślinami. Badania hydrobiologiczne wskazują, że rasbory najlepiej czują i prezentują się w wodzie o lekko kwaśnym odczynie, ale ich zdolność do adaptacji pozwala na bezproblemowe życie w typowej kranówce. Z kolei za czystość dna i zjadanie resztek pokarmu powinien odpowiadać kirysek spiżowy. To ryba wręcz pancerna. Dosłownie i w przenośni, ponieważ jej ciało pokrywają płytki kostne. Kiryski to ryby stadne, które wykorzystują swoje wąsiki do przeszukiwania podłoża, dlatego kluczowe dla ich zdrowia jest zastosowanie piasku zamiast ostrego żwiru. Tutaj mała ciekawostka, statystyki pokazują, że kiryski w dobrze prowadzonych zbiornikach potrafią dożyć nawet do 10 lat, stając się wieloletnimi towarzyszami domowników. Osobiście jestem ciekaw, jakie u Was staruszki kiryski spiżowe pływały w Waszych zbiornikach. Napiszcie o tym w komentarzu. Dla osób szukających ryb o wyraźniejszym charakterze idealnym wyborem będzie wielkopłetw wspaniały. Podobnie jak bojownik, posiada on organ labiryntowy, co pozwala mu oddychać powietrzem atmosferycznym, ale wielkopłetw jest znacznie bardziej wytrzymały na niskie temperatury niż bojownik. To inteligentny drapieżnik, który potrafi polować na drobne bezkręgowce, utrzymując populację ślimaków w naszym akwarium w ryzach. Na koniec warto wspomnieć o pięknej rybie, a konkretnie o tetrze czarnej, znanej też jako żałobniczka. Jest to ryba, która mimo swojego dość skromnego ubarwienia potrafi zaoferować niesamowite wrażenia, jeżeli chodzi o obserwację tych ryb. Powiem Wam, że jak tak patrzę się na żałobniczkę z boku, to po prostu przypomina mi taką miniaturową piranię. Tetra czarna jest dość wysoką rybką, co sprawia, że jest mniej podatna na ataki innych gatunków ryb, a to z kolei sprawia, że ma mniej stresu, a jak wiemy wszyscy, stres jest jednym z czynników chorobotwórczych. Ich fizjologia pozwala im na życie w bardzo szerokim spektrum twardości wody, co w polskich warunkach, gdzie woda jest często twarda, jest argumentem decydującym. Główna teza dzisiejszego zestawienia brzmi następująco. Idealna ryba na start to nie taka, która w cudzysłowie nie zdycha, ale taka, której biologia jest dopasowana do warunków w Twoim akwarium. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że nie musisz mieć profesjonalnego sprzętu akwarystycznego, żeby utrzymać przy życiu te ryby. No dobrze, teraz muszę się trochę chyba poprawić, bo utrzymać przy życiu te ryby to zabrzmiało tak dziwnie, więc żeby te ryby miały się dobrze u Ciebie. Posłuchajcie,
Odporność gatunkowa to dar ewolucji, z którego oczywiście ryby wasze mogą korzystać, który ułatwia start, ale nigdy nie zwalnia z odpowiedzialności o dbanie na przykład o cykl azotowy czy regularną higienę zbiornika. Wybierając mądrze, nawet spośród tych gatunków, o których przed chwilą wspomniałem, tworzycie stabilny fundament pod lata pasji, zamiast walczyć z ciągłymi problemami zdrowotnymi waszych podopiecznych. Bo chyba nie ma takiego akwarysty, któremu nie byłoby przykro, wyciągając martwą rybę ze swojego akwarium. Na koniec dodałbym, że zawsze kupuję ryby ze sprawdzonych źródeł. Nie kupuj po prostu przypadkowo jakiejś ryby, która gdzieś tam ci mignie i zainteresuje twoje oko. Bo to też łatwy sposób do tak zwanego przerybienia zbiornika. Napiszcie proszę w komentarzach, która z wymienionych ryb towarzyszyła w waszym pierwszym akwarium i czy faktycznie okazała się taka pancerna, jak mówiłem. Jak wspominałem już wcześniej, wasze doświadczenia są naprawdę bezcenne dla nowych adeptów tego hobby. Z komentarzy pod filmem też można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. I tradycyjnie na koniec, jeżeli uznasz ten film za pomocny, najlepszym sposobem na pokazanie tego jest kliknięcie w polubienie filmu i subskrypcję, no i oczywiście wsparcie tego kanału. Powodzenia akwaryści, widzimy się już w kolejnym odcinku. Do widzenia Państwu.